Siemaneczko na kanale do roboty. Dzisiaj brudna robota i to dosłownie, ale brudni jesteśmy my, ale będzie czysta kostka, bo pucujemy ją razem z Dominikiem z kanału Dominik Maluje. Co, będzie czysto? Mam nadzieję. No będzie, więc bierzemy się do roboty, żeby ogarnąć tą kostkę w tym materiale, a wy oglądajcie ten odcinek do końca. Na razie jest syf, brud. Słuchaj, syf to za chwilę będzie. Ja tak zawsze mówię, że jest ok, jak wychodzi 1000 zł na dzień. Czekaj, bo coś to chujowo chodzi. No chodzi tak właśnie. Cieknie z tej złączki, wiesz? Panie, gęste samo idzie. No voilà. A to ja mam pukać po tobie? Nie wiem, myślałem, że będzie pukał. No nie no. To o tyle niebezpieczne, że przede wszystkim niszczy nam dyszę, niszczy nam to śmigło i niszczy tutaj łożysko. Zobacz, ja to 20 lat używałem i nic się nie stało, a ty tylko dotknąłeś i już. Relaksuje mnie ta robota. Jesteśmy w stanie tego ocenić. Gorące. Właśnie. Uważaj. Jest spoko, ale straszny syf. Strasznie To też zobacz, co się dzieje tu, nie? Gościem mojego dzisiejszego odcinka jest Dominik z kanału Dominik Maluje. Siemanko. Witam cię serdecznie. Co prawda dzisiaj nie będziemy malować, a będziemy czyścić. Tak, mamy taką piękną kosteczkę, nie wiem czy wierzycie, ona jest biała, a przynajmniej taka powinna być, jak skończymy to zlecenie. No piękna nie jest jak na razie, ale myślę, że z moją pomocą dzisiaj nam to wyjdzie, żeby była. Od tego tutaj jesteśmy. Mam nadzieję, że nam wyjdzie to ładnie i że ona faktycznie będzie w takim kolorze, jakim była po ułożeniu. Plac jest dosyć duży. Fuga, czyli ta spoina jest tutaj też nie mała. Jak widzimy jest pełno mchu, mamy też chwasty, więc przygotuj się na długą dniówkę. Na długą dniówkę, no dobra. I brudną co prawda, tak powiedziałeś. Tak. To ja ci zrobię, naprawdę? Tak, dostrzeliłeś tam ten? Tak. Więc na pewno z tych ciuchów muszę przebrać się w jakieś ciuchy, które mi tu przygotowałeś, tak? Tak. Mam dla ciebie cały zestaw młodego czyściciela kostki. Czyściciel brzmi dumnie. To zakładamy kalosze, moi drodzy, i bierzemy się do roboty. Dawaj. Jesteśmy już przebrani, gotowi do roboty. Powiedz mi, Dominik, na jakim sprzęcie dzisiaj działamy? Mamy taką oto myjkę wysokociśnieniową. Ona też podgrzewa wodę. Działa ona sobie na paliwo, na diesla, więc nie podpinamy jej nigdzie do sieci. Oho. To jest też fajne, ponieważ no, właściciel nie musi, nie musimy mieć udostępnionego żadnego gniazdka, ani siłowego, ani takiego na 230. Od klienta bierzemy tylko wodę. Myjka oczywiście ma swój pojemnik. Z tego co pamiętam chyba 250, natomiast wodę musimy mieć od klienta. No to dobra, no to podłączamy się i co? I myjemy. Idziemy po węża. Puszczamy wodę. Puszczamy wodę, niech tak się nalewa. Czyli to urządzenie musi się napełnić tą wodą? Nie, ale dobrze jest jakby był cały, wówczas jakby były jakieś spadki wody, wtedy wiesz, ona się spokojnie napełni, a my będziemy sobie działać. Okej. Ja się cieszę, że do ciebie trafiłem, bo często gdzieś tam mi się wyświetlasz na YouTubie. 2 lata się umawialiśmy. Tak, 2 lata się umawialiśmy i od tego czasu mi się wyświetlasz, czasem gdzieś tam zerknę, czasem obejrzę, bo ty wszystko czyścisz, od dachów po... Głównie dachy, elewacje, kostki, wiesz, Aha. nie chciałbym mieć 753 usługi, wolałbym mieć 3, ale wykonywać je jednak dobrze, więc... Ale malujesz jeszcze coś? Bo No właśnie widzisz, no Dominik maluje. Tak, maluje dachy, natomiast już mniej. Słuchaj, to jak ja mam dzisiaj pomocnika, to ty to odpal, tylko Ja poczekaj mam- chwilę, no, ja dobra. ci powiem kiedy. A zazwyczaj działasz sam. Zazwyczaj działam sam, tak? I wiesz co, w takim układzie jest mi najlepiej. Oczywiście to jest mniejsza efektywność, oczywiście, że to jest mniej, jakby mniejsze też zlecenia, natomiast nastawiłem się na coś takiego i uwierz mi, mam spokojną głowę, jadę sobie. Ale wiesz, to jest kanał do roboty, to zaraz może nowi pracownicy, ambitni, fajni, ogarnięci ci się Wojtek, źle mi życzysz, źle mi życzysz chyba, ale okej. Włączamy? No to dawaj, na początku tak wiesz, na połóweczkę, żeby to się włączyło, o to chodziło. Tutaj dajemy na lewo i odpalasz i trzymasz. Ten proces mycia w ogóle kostki to jest jakoś wieloetapowy, czy po prostu tak jak ja mówiłem, że ciśnieniem czyścimy i już mamy to gotowe? Możesz, natomiast dobrze byłoby wspomóc się delikatnie płynami, więc tak wiesz, w niskim stężeniu nałożymy, on ma właściwości grzybobójcze, więc na pewno pomoże na tym. Czyli najpierw to i później kolejne etapy. Delikatnie dajemy tego płynu, to nie jest tak, że wiesz, zalejemy tutaj chemią całą kostkę, bo to nie o to chodzi, głównie myje myjka, głównie myje wiesz, człowiek, doświadczenie, natomiast ten płyn to jest tak, żeby wspomóc. Proszę bardzo, tutaj to jest budżet, nie? Tutaj wodę sobie kupujemy w markecie, wlewamy, to tutaj nie używamy wody z kranu, nie? No właśnie powinniśmy, tak się nie uczcie. Tak się nie Nie, no uczy, nie chcieliśmy wiesz, chlapnąć może. wysokim ciśnieniem, żeby to wyleciało, wiadomo, że to wiesz, powinno być zupełnie I co? inaczej. Co? Tak, możesz założyć.
Pianownica taka jak w samochodzie, więc może być, wiesz, szerzej, może być węziej. Ej, szczerze, pierwszy raz widzę, żeby ktoś pianował chodnik. No to dawaj, voilà. Voilà, teraz ja. O to chodzi. Dominik, w międzyczasie, kiedy ta piana tam teraz się aktywuje, opowiedz mi, jakie będą kolejne etapy, bo widzę, że tych sprzętów jest naprawdę sporo. Słuchaj, lanc mamy kilka, za chwilę sobie je tam przetestujemy, zobaczymy, jaką idzie nam najlepiej i też takich kółeczek mamy kilka. Jak zapewne się domyślasz, to jest taki wózek do mycia. Aha. Przypniemy sobie tutaj pistolet, zobaczymy jeszcze, czy na tym, to wszystko wyjdzie. I będziemy sobie tak jechać i pod spodem będzie się myło. A, no to proste. No, Brzmi prosto, po prostu jedziemy i się myje. tak, no niemalże samo, nie? Samo. Zobaczcie, te kółka powinny być wyczyszczone do filmu, natomiast wiesz, nie będziemy... Do filmu tylko, dobra. No, tylko do filmu, natomiast one w takim użytkowaniu codziennym niestety wyglądają tak, bo tutaj jest takie, no nie wiem jak to nazwać, śmigło i na końcu masz takie 2 dysze. I to tak sobie działa. I to wodą po prostu, nie ma żadnej szczotki, nic po Tak, prostu. no właśnie nie ma szczotki, natomiast to jest tak... No ale mamy odpływ, czyli ten syf ściągamy, tak? Czy Nie ściągamy, Nie wiesz co, ściągamy. tutaj możemy podpiąć odkurzacz przemysłowy, natomiast fajnie to zdaje egzamin na jakichś posadzkach, na przykład przemysłowych, na wylewkach, natomiast tutaj będzie ciężko, zwłaszcza... To co z tym chem? No słuchaj, będziemy go składać za chwilę na taczki. Za chwilę będziesz tu jeździł z taczkami i z łopatą i z miotłą, także słuchaj, dzisiaj nie ma lekko. Ej, czekaj, my mieliśmy myć kostkę. Wiem, my mieliśmy dzisiaj mieć pół godziny i spadamy. Niestety nie. Dzisiaj wiesz, przeczołgamy cię na takim fizycznym zajęciu. Zobaczysz, będzie fajnie. To jest spoko. Dominik tutaj chciał na początku mi pokazać, jak to się robi, ale znacie mnie i mój kanał, wiecie, że trudzę się tym, że lubię coś zrobić samemu. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, jaki będzie efekt, ale powiedziałem, zrobię to. Najgorzej, jak odlecę w kosmos, bo to będzie miało takie ciśnienie. No, Nie wiem, tak czego, nie, się, natomiast nie wiem czego się uważaj. spodziewać, ale co, no ładuję to. Uwaga. Tak, robię dobrze? No właśnie nie, ale okej. Aha, to co mam robić? No czekaj, no pokażę ci. Dobrze byłoby skumać, jak to urządzenie działa, bo to nie jest tak, że cała powierzchnia tego koła pod spodem ona myje. Myje ci tylko taki kawałeczek, ja ci pokażę, patrz. Okej, chlapniemy, spłuczemy. Aha, a, Widzisz? to niewiele. Tak, to jest coś takiego, więc ty myjesz, przesuwając powoli i delikatnie, a nie tak jakby całą tą dobra, powierzchnią, dobra. nie? Ja lubię taką pracę, gdzie widać efekty. Nie lubię roboty, gdzie coś się robi, żeby robić. I za chwilę te efekty też tu pewnie zobaczymy. To co, to ja idę do domu, widzimy się o 18, tak? Widzimy się o 18. Robimy metry, robimy dniówkę. Mi się to podoba, naprawdę. Relaksuje mnie ta robota. I co? No mamy takie oto bagienko, No. Wypadałoby zmienić dyszę i sobie to wszystko spłuczemy. Wiadomo, że potem będziemy sprzątać, natomiast tak tylko, żebyśmy pokazali, co ty tu w ogóle umyłeś, bo jeszcze nie jesteśmy w stanie tego ocenić. gorące. Właśnie, uważaj. No to dobra, to będziemy to teraz czyścić. Tutaj w ogóle jest kostka taka niezbyt łatwa jak dla początkującego, bo zobacz, my spłukując wypukujemy dużo tego, no nie? No tak. Więc jakbyś jechał tak, No. no to wiesz, niby spłukujesz, to za chwilę sobie wypukujesz od nowa. Syf, no ale tak z daleka, wiesz, dobra. delikatnie, no spokojnie. Dobra. No właśnie, i kwestia jest jeszcze tego, kto później to uzupełnia, ten piasek? Można uzupełnić, natomiast nie każdy klient chce. Tutaj będziemy mieli uzupełnianie piasku. Aha, no właśnie, Ja no bo tutaj, jak tak, Jak przywiozłem te sobie fugi piasek. wyczyszczamy, no to trzeba wszystko później czyścić. Słuchaj, jeżeli jest fuga taka malutka, że tam, nie wiem, nie włożysz pineski, zapałka, to jest ok. Natomiast są dwie szkoły. Niektórzy chcą, żeby uzupełniać, a niektórzy niekoniecznie. Natomiast ogólnie mówi się, że no, wypadałoby uzupełnić piaskiem, tylko takim czystym, tak? Natomiast zobacz, mamy jeszcze takie obrzeże. No. I jeszcze to obrzeże jest takie stojące i tutaj też wypadałoby doczyścić. No bo zobacz, tą dyszą będziemy sobie myli to, natomiast ona jest już, wybacza mniej błędów. To jest coś takiego, nie? To jest moc. I tak też możesz myć kostkę i tak się kiedyś też myło kostkę i do dzisiaj też mi się zdarza, jeżeli jest dużo krzaków, no bo zobacz, to będziesz miał ten sam efekt, no bo to jest ta sama myjka, ta sama woda, nie?
to jest to samo, no nie? Tylko, że jednak, no widzisz, No. już jesteśmy Tak. tacy, nie? A umyliśmy tylko tyle. No i tutaj wypadałoby tą dyszą przemyć tą końcówkę i też to obrzeże. Ja w ogóle na początku chyba bym chciał, żebyś potestował sobie, czy jesteś w stanie jakąś linią, wiesz, jakąś Okej. linię stworzyć, no nie? Zapoznaj się z nią. No właśnie, no. I tutaj zobacz, czy ci wyjdzie jakaś linia. Po wężu lepiej też, nie? O, dzięki. No tak. Fajnie wyglądasz. No, dzięki Wojtek. Chętnie podejdę bliżej. To ja ci zrobiłem, naprawdę? Tak, dostrzeliłeś tam ten. Spoko, ale to jest nieodłączny gdzie element. podchodzisz pod pistolet? To też trzeba smukać? Czy to Wiesz później, co, tym lekkim? spłuczemy chyba lekkim, Dobra. wiesz? Bo są takie powierzchnie typu na przykład kamień, elewacja, Aha. gdzie dostałyby takiego czegoś, to mogą się zdarzyć dwie rzeczy. Albo możesz to zniszczyć, albo gorzej, czyli możesz to doczyścić. I na- trzeba później robić całość. No, wiem. Powiedz mi, Dominik, bo pewnie ludzie, którzy obserwują Cię na kanale, dobrze wiedzą, ja niekoniecznie, jak taką robotę się zaczyna, albo żeby wejść do takiego biznesu, czy też pracować na przykład u Ciebie, albo w podobnej branży, czy trzeba mieć wcześniej jakąś wiedzę, czy tak jak ja, laik, bierze po prostu lancę i uczy się tego na bieżąco. Dzisiaj jest już dosyć ciasno, jednak tych działalności zajmujących się właśnie myciem jest dosyć dużo, więc też jakość tych usług jest większa, tak? To takie mycie na początku tutaj, to myślę, że tak 12 lat temu jak zaczynałem, może by nawet przeszło. Aha. Natomiast dzisiaj już nie, możesz sobie kupić myjkę i zacząć działać, tak? Natomiast fajnym chyba systemem byłoby to, żeby iść do kogoś, przeuczyć się na przykład na sezon, na pół sezonu i wtedy ewentualnie zacząć sobie taką działalność. Jeżeli wiesz, że Ci się to spodoba, wiesz, to też nie jest dla każdego, nie? Tutaj mamy duży plac i jest nam wygodnie, jest nam fajnie, możemy sobie tutaj, wiesz, jesteśmy też na YouTubie, live u widzów, więc spoko, natomiast pomyśl sobie, jakbyś miał, nie wiem, kostki ułożone w takie chodniczki i tego pełno, nie? Aha. Wszędzie Ci leci dookoła, masz, wiesz, no musisz się już skupić, musisz jednak czysto cały czas sobie działać, żeby, wiesz, no, żeby też to jakoś wyglądało po No nas, tak, nie? no to jest Tutaj jest najważniejszy wygodnie. efekt finalny, czyli to, co powiedzmy klient przyjeżdża i ogląda, ok, kupuję taką kostkę i to mi się podoba, nie? Wiesz co, czasami jest też tak, że klient widzi efekt finalny i czasami też mam właśnie takich klientów, najczęściej klientki, bo w ogóle to najczęściej kobiety zlecają. Aha. U mnie się śmieją na kanale, że ja mówię klientka tu, klientka tam. Faktycznie jest tak, że klient, wiesz, przyjeżdża fajnie, ładnie, natomiast to zawsze te panie domu widzą, że tutaj tą kostkę wypadałoby już wyczyścić. Panie, gęste samo idzie! Samo gęste! No jak? Moi drodzy, lekko nie jest, ale bierzemy się teraz za pukanie. Naprawdę, na początku mówiłem, fajny relaks, fajnie się to czyści, ale teraz na Wycofujesz rękę... się? Delikatnie. W rękę mi mocno poszło. Nie no, spompowało ci mięśnie, No, jest. czuć tą rękę i też plecy takie, bo tam pozycja jest taka, tłuczemy to teraz, sprawdzamy delikatnie rzecz mówiąc efekty mojej roboty aktualnej. No jedziemy, metr za metrem, metry się muszą zgadzać. Dniówka jest jeszcze długa, spokojnie. No. Voilà. A to ja mam pukać po tobie? Nie wiem, wziął, myślałem, że będzie No pukał. nie no, ja ci założyłem, no wiesz. No dobra, dzięki. No to tak nie byłeś jakby co. O, lekka robota to nie jest. Do czystych też nie należy, ale zrobić trzeba.
Moi drodzy, ja się cieszę, że mogę na kanale Do Roboty pokazywać tak ciekawe odcinki z ciekawymi ludźmi, tak jak Dominik. W jednych materiałach pokazuję, jak sobie czysto latam samolotem, w innych jak pracuję w biurze, w innych jeszcze piekę chleb, a ostatnio też pokazywałem, jak otworzyłem swoją burgerownię w Gliwicach, więc jeśli jeszcze nie byliście u mnie na burgerach, albo jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to zobaczcie, jak w 3 miesiące otworzyłem ze wspólnikiem burgerownię. Bardzo fajny materiał, edukacyjny, informacyjny. Powiedzieliśmy o kosztach, o czasie, o tym, co trzeba było zrobić, żeby taką burgerownię otworzyć, więc koniecznie wchodźcie w ten materiał. A teraz co dalej do roboty przy tej kosteczce. Nie jest czysto, ale czasem trzeba i tak popracować. I taki sprzęt, Dominik, na którym pracujesz, Tak? to jakoś go rozwijasz cały czas, czy jest, powiedzmy taki, już na takim bazujemy? Na takim, wiesz co, bazujemy. Sprzęt, ten jaki posiadam, czyli ta myjka, jest od chłopaków z Gliwic, to nie jest moja myjka. No i wiesz co, no fajna jest ta myjka na przyczepie ze względu na to, że przede wszystkim grzeje wodę, jest spalinowa, masz wolną całą pakę, więc wiesz, przestrzeń ładunkową masz no niemalże całą pustą, możesz sobie, wiesz, dobić tak jak ja tym sprzętem. No ale aktualnie, powiedzmy, koszt takiego sprzętu, jaki mamy dzisiaj, jaki pokazaliśmy w tym odcinku, czyli te lance, myjka. Myjka taka aktualnie może kosztować netto w okolicach tak 170-180 tysięcy. No myjka to jest największy koszt, no nie? Ale to też nie znaczy, że ty zaczynasz biznes i ty musisz mieć taką myjkę, tak? Oczywiście fajnie by to było, wygodnie by to było, natomiast jest dużo chłopaków myjących w fajny sposób, na dużo tańszym sprzęcie, natomiast no to jest coś takiego, co no wiesz, że No musi działa, być, no nie? musi, no to jak działamy w biznesie, gdzie elementem tutaj najważniejszym jest ta myjka, no to w myjkę trzeba zainwestować. Czyli mówisz, że powiedzmy te urządzenia do mycia, te koła to jest to 1000, 2000? Ojejku, to koło duże to jest koło 8? 8000, no dobra, To dobra. największe i widzisz, i najrzadziej używane, nie? No tak, ale czasem się przydaje. Te mniejsze to są jakieś, wiesz, już mniejsze kwoty, natomiast to są też 1000, ale z kolei znowu też ci dodam, wiadomo, że są tańsze odpowiedniki, nie? I ten cały barłuk zbieramy sobie na taczkę i co, wywozimy do jakiegoś, nie wiem, biośmietnika, czy jak Możemy to? oddać do utylizacji, czasami jest tak, że zostawiamy to u właściciela, kwestia jest oczywiście dogadania się. Aha, czyli jak właściciel, czy ma jakieś miejsce na to, kompostownik, czy cokolwiek? Niektórzy mają jakiś tam na to pomysł, tak? Okej. Nie no, jak nowo położona. Dominik, to jest naprawdę świetna robota w moim wykonaniu. Tak mówisz? Tak mówisz, a jest inaczej? Jest inaczej? Dobrze posprzątałem? Dobrze umyłem? Napiszcie koniecznie w komentarzu, bo według mnie Uwaga. jest to pozytywne. Ale tak samemu to nie wiem, czy by mi się chciało. Znaczy wiesz, z kimś jeszcze to jakoś tak raźniej. Ktoś zamiata, ktoś pucuje, tak w dwójkę, nie? Pomocnik by mi się jednak tutaj przy takiej robocie przydał. No, niewątpliwie jest wygodniej. Bo ktoś nawet właśnie ci posprząta, ktoś, wiesz, nie wiem, odpompuje tą wodę, bo możemy też używać odkurzacza przemysłowego. On jest na aucie, no tutaj też nie wyciągamy tego całego sprzętu, bo nie jest to potrzebne, natomiast ja lubię ten system, gdzie jestem sam. Mi on służy, natomiast zapewne też nie jest to dla każdego. No dobra, Dominik, no to wiemy, ile ten sprzęt kosztuje, że trzeba się narobić, żeby cokolwiek zarobić, ale właśnie ile na takiej kosteczce można zarobić? Tutaj są dwie opcje. Masz na myśli taką osobę jak ja, tak? No na przykład przy takim biznesie, jaki prowadzisz. Wiadomo, po pierwsze inwestycja, po drugie zarobek. Jaki? Liczymy sobie na metrze i oczywiście im więcej, tym jest taniej. Też czasami jest tak, że inaczej się myje 100 takiego wjazdu, 10 na 10, a inaczej 100 w jakichś chodnikach, chodniczach. Wówczas to na musisz pewno. sobie to wyceniać zupełnie inaczej. Natomiast miesięcznie, ja tak zawsze mówię, że jest ok, jak wychodzi 1000 zł na dzień i wówczas jesteś 20 dni, mniej więcej powiedzmy, no to wtedy ci wychodzi 20 000. Natomiast weź sobie też pod uwagę, że myjka pali paliwo, auto pali paliwo. Mówisz o przychodzie, nie dochodzi, przychodzie. Tak, Te 1000 zł minus koszty uzyskania przychodu, paliwo do myjki, paliwo do samochodu, masa sprzętu. Też weź pod uwagę, że jesteśmy na maksa uzależnieni od pogody, więc jeżeli leje i masz jakiś duży plac, spoko, możesz tam podjechać i jeszcze go myć, jakoś tam męczyć. Ja nie pamiętam takiego sezonu jak dzisiaj, że nie jak dzisiaj, tylko jak właśnie w tym sezonie, ponieważ było tyle deszczowych dni, że było słabo. A deszcz nie pomaga?
Wiesz co, jak sobie myjesz i masz jakiegoś klomba i ci to wszystko leci w tego klomba, bo tam leje, to nie, no to nie pomaga. Okej, no tak. No. Tylko też właśnie weź pod uwagę, że czasami ci wyjdzie 1000, a czasami ci wyjdzie 1000 na 5 dni. Bo coś nie schodzi, bo jakaś tam chemia nie zadziałała, bo może takie zanieczyszczenie, że ci się wydawało, że ci zejdzie dzień, a ci zejdzie 5. No jak to we własnym biznesie, no nigdy nie wiemy, może mówić... Clickbaitowo możesz włączyć 20 koła miesięcznie, natomiast jak jest takie 8-9, to jest tak. Czekaj, bo coś to chuj chodzi. No chodzi tak właśnie. Może zabite barłogiem. Nie. Cieknie z tej złączki, wiesz? Słuchaj, ja w tym momencie mogę zacytować mojego tatę. On zawsze jak coś się zepsuło i już tak widać, typowo się wysypało, zawsze mówił: zobacz, ja to 20 lat używałem i nic się nie stało, a ty tylko dotknąłeś i już. Dominik, nie wiem, czy ty uważnie oglądasz mój kanał, pewnie nie, ale... Nie, dlaczego nie? Zawsze, gdzie się pojawię, to muszę coś zepsuć, nie? A, okej. Czyli jeszcze o tym nie wiedziałeś, jak mnie tutaj zapraszałeś na mycie kostki. Popsułem już kombajn, popsułem koparkę. Kombajn zepsułeś? Zepsułem. U kuzynów? Tak. Okay. Takie rzeczy się zdarzają, każdy dzień to wiesz, przynosi nam nowe szanse. Co chwila coś pada, no bo jednak to jest obcowanie z piachem, cały czas z ciśnieniem, więc... Syf po sobie trzeba posprzątać. Jasne, dbamy o porządek. A, tak. No i Dominik, coś nam tutaj dzisiaj chyba wyszło. Jest całkiem nieźle. Czy głupio, że ja to podsumowuję, a nie ty powiesz: Wojtek, poszło ci tak i tak. Czekam na tą opinię jak na pierwszy raz. Co możesz o mnie tutaj wspomnieć? Słuchaj, ja mogę, wiesz, tylko komplementować. Poszło świetnie, kostka jest biała, chyba o to nam chodziło. Oczywiście wszystko trzeba dokończyć, natomiast wydaje mi się, że taka ocena szkolna to takie 5. 5, mocne 5 na 10. 5, tak. Mocne 5 na 10. Tutaj oczywiście trzeba wspomnieć, że ta cała kostka będzie czyszczona od tamtej strony, żeby to dokończyć, żeby to nie spływał ten brud, powiedzmy, z tamtej drogi na tą kostkę. No i co? I całą relację zobaczymy na twoim kanale, tak? Tak, oczywiście, zachęcam. Mam nadzieję, że puścimy w tym samym czasie i będzie tutaj odchwaszczanie, mycie wysokociśnieniowe, potem sobie to wszystko wysprzątamy i jeszcze na koniec zapiaskujemy te spoiny, bo faktycznie są one dosyć duże. To musisz się spieszyć z robotą. Ja już powoli będę się zbierał na kolejne nagrania, bo jest tego w ostatnim czasie sporo. Tak jak wspominałem wcześniej, dużo ciekawych materiałów na kanale do roboty niebawem się pojawi, bo już dużo nagrałem, ale też dużo ciekawych rzeczy planuję, więc bądźcie na bieżąco na tym kanale, subskrybujcie kanał do roboty i wpadajcie na kanał Dominika. Dominik maluje, bo tam po pierwsze pojawi się nasz wspólny materiał, a po drugie jest dużo innych ciekawostek. Więc co, Dominik, jeszcze raz ci dziękuję za zaproszenie i za to, że nam się po 2 latach udało wreszcie dogadać i coś razem wyczyścić. Oglądajcie inne materiały, które pojawiają się tutaj. Zostawiajcie dużo łapek w górę, subujcie, udostępniajcie ten kanał, żeby wszyscy wiedzieli, że fajnie można robić rzeczy, które w głowach się ludziom w życiu nie śniły. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dzięki.